Armatura w łazience i kuchni. Dziś pełni funkcję nie tylko czysto użytkową. Przecież chcemy się otaczać pięknymi przedmiotami w pięknych pomieszczeniach. Dlatego przy projektowaniu baterii pracują prawdziwi eksperci od designu. Dziś odwiedzimy zakład firmy Cludi, gdzie przyjrzymy się produkcji baterii łazienkowych i kuchennych. Po zakładzie oprowadzi nas Alexander Fürlinger. Bei uns auf unserem Standort werden Waschtischarmaturen, da gibt es auch meistens 3 Untergruppen, die auch von der Höhe her definiert sind. Es sind Bidet-Armaturen, die bei uns produziert werden. Es sind Badearmaturen, Brausearmaturen und eben auch Küchenarmaturen. Zabieramy się zatem do pracy. Aby rozpocząć produkcję baterii, potrzebny jest nam rdzeń wykonany z piasku krzemionkowego. Wykonuje się go w tej maszynie, gdzie pod ciśnieniem 8 bar piasek wtryskiwany jest do formy, a następnie spajany w temperaturze od 240 do 320 stopni Celsjusza. Do wytwarzania rdzeni potrzebny jest specjalny rodzaj piasku. Das Mischverhältnis für diesen Sand kann mit sehr wenig Chemikalien gearbeitet werden, weil die Chemikalien erzeugen während dem Gießprozess einen dementsprechenden Gasstoß. Und dieser Gasstoß muss so gering wie möglich gehalten werden und dadurch ist eben dieses Sandkorn, dieses globulitische Sandkorn sehr wichtig und sehr hart und auch sehr widerstandsfähig. Rdzeń kwarcowy jest następnie umieszczany w formie. Płynny mosiąc wypełni puste przestrzenie pomiędzy rdzeniem kwarcowym a ściankami formy i w ten sposób uzyskamy odlew baterii. Odbywa się to w tym piecu. Rozgrzany do temperatury 1000 stopni Celsjusza mosiąc jest wtryskiwany do formy z rdzeniem. Po wyciągnięciu z formy otrzymujemy odlew. Po ostygnięciu piasek, który pozostał we wnętrzu odlewu, jest wykruszany, a naddatki odlewnicze są odcinane. Odlewy baterii będą leżakować przez 24 godziny. Po tym czasie są poddawane śrutowaniu, podczas którego odlew oczyszczany jest z resztek kwarcu, a jego powierzchnia jest wygładzana. Kolejny etap to dział maszyn CNC. W nowoczesnych centrach obróbczych przygotowywane są m.in. gwinty i otwory niezbędne do montażu baterii. Teraz popracujemy nad ostatecznym wyglądem baterii. Odwiedzamy zatem szlifiernię. Wszystko odbywa się tu automatycznie. Armatura jest szlifowana papierem ściernym o odpowiedniej gramaturze. Jej powierzchnia staje się coraz bardziej gładka. Następnie bateria jest polerowana za pomocą bawełny z dodatkiem emulsji zawierającej drobinki diamentu. W ten sposób maszyna poleruje baterię na wysoki połysk. Na każdym etapie produkcji odbywa się kontrola jakości. Po szlifowaniu wszelkie małe niedoskonałości są zaznaczane, a następnie ręcznie korygowane. Dokładnie wypolerowane baterie trafiają do działu galwanizacji, gdzie uzyskują niezwykle estetyczną chromową powłokę. Całym procesem steruje komputer. Baterie zanurzane są w wannach wypełnionych odpowiednimi substancjami chemicznymi. Kolejno są oczyszczane i odtłuszczane, a następnie niklowane. Cienka powłoka niklowa o grubości 8 mikronów stanowi podkład dla chromu. Der Nickel ist eine gewisse Härte, eine Grundhärtung von unserem Grundmaterial und anschließend wird dann das dekorative Chrom in seinen allen Haptik-Oberflächenerscheinungen angebracht. Po niklowaniu dokonywana jest galwanizacja chromem, którego warstwa to 0,25 mikrona. Następnie odbywa się montaż końcowy i baterie przechodzą jeszcze testy szczelności i przepływu. Gdy mamy pewność, że baterie spełniają wymogi użytkowe i wizualne, są pakowane i mogą już trafić do klientów. Rocznie w zakładzie Cludi przetwarzanych jest 1250 ton mosiądzu, z którego produkowana jest armatura. W ciągu tygodnia w zakładzie powstaje 18 000 baterii łazienkowych i kuchennych.